Dzisiaj znowu egzotycznie jesteśmy w Indiach, a właściwie na południu Indii w destylarni Amrut i na północy Indii w destylarni Piccadilly. Dzisiaj runda trzecia, starcie Amrut kontra Indri. Tym razem są ze mną whisky, które są zabutelkowane w mocy beczki, czyli będzie to pojedynek CS-ów. Sprawdźmy razem, jak smakują i zobaczmy, która z nich wygra. Zapraszam! Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, dzisiaj znowu jesteśmy w Indiach, a konkretnie na południu w destylarni Amrut i na północy w destylarni Piccadilly. Ze mną dzisiaj te dwie whisky, które reprezentują swoją destylarnię, obie są zabutelkowane w mocy beczki i tym razem, więcej szczęścia, obie mają podobną maturację. Więc może zacznę od faktów. Co mogę powiedzieć o tych wypustach? Zacznę od lewej strony. Amrut Indian Single Malt Cask Strength jest zabutelkowany w mocy 61,8% alkoholu, bez filtracji na zimno, bez barwników i tak jak już wspomniałem wcześniej, jeśli chodzi o wetting, o maturację, whisky ta była leżakowana w beczkach po bourbonie. Jeśli chodzi o cenę, whisky ta kosztuje u mnie pomiędzy 55 a 60 euro, w Polsce z tego co znalazłem około 330 zł. Przejdźmy teraz na prawo. Po mojej prawej stronie Indri Drew jest to whisky, która również jest zabutelkowana w mocy beczki, ale tutaj jest to 57,2% ABV, whisky bez filtracji na zimno i bez barwnika. Jeśli chodzi o wetting, jest to tylko i wyłącznie ex-bourbon. Ta whisky kosztuje u mnie pomiędzy 65 a 75 euro, więc jeśli zestawiłbym to bezpośrednio, jest około od 5 do 10 euro droższa niż przeciwnik. W Polsce zaś znalazłem tą whisky za 315 euro, ale średnio też kosztuje około 330 zł. Więc z tego wynika, że w Polsce kosztują te whisky to samo, u mnie Indri Drew jest nieco droższa. Może zanim przejdę tym razem do nosingu i testingu, powiem coś na temat prezentacji. Jeśli chodzi o Amrut, może za dużo nie będę mówił. Znacie moje zdanie na temat tych puszek. No, zapach już się ulotnił. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o wersję torfową, fuzję, bardziej mi się podoba, ponieważ ta puszka w czarnym kolorze bardziej do mnie mówi. Tutaj ten niebieski, taki granatowy, chyba błękit paryski, też wygląda nie najgorzej. No, puszka puszką, myślę, że jest to sprawa gustu. Do mnie ta puszka nie mówi. Po prawej stronie Indri Drew. No i tu oczywiście Indri jak zwykle wygrywa całkowicie prezentację. Pozwolę sobie to teraz jeszcze ładnie spakować. No więc w ten sposób to wygląda. Oczywiście to jest karton, grubszy karton, no troszeczkę mi się tutaj chyba naderwało, który imituje drzewo, ale jest naprawdę porządny karton. No widzicie już jak się otwiera, plus te złote napisy. No i znowu kamera nie oddaje w pełni tego, co ja tutaj widzę. Butelka jest leciutko przyciemniana, jest bardzo grube dno, jest bardzo ciężka i nie będę się powtarzał, ale naprawdę trzymając tą butelkę w ręce, mamy wrażenie, że mamy coś porządnego. No ale to tylko i wyłącznie teraz butelka. Zanim przejdę do strony praktycznej, szybciutko podsumuję i uzupełnię, czego nie powiedziałem wcześniej. Obie te whisky są to whisky bez deklaracji wieku, więc są to dwa nasy, zabutelkowane w CS-ie. Tutaj jest to 61,8, tutaj 57,2, czyli 4,6% alkoholu różnicy. Ta whisky jest mocniejsza. Obie jest to ex-bourbon. Obie bez filtracji na zimno i obie bez barwników. Cenowo są w przybliżeniu na tej samej półce. Dobrze, przejdźmy już do strony praktycznej. Pozwoliłem sobie wcześniej nalać tej whisky do kieliszków. Zacznę od lewej strony, od Amrut. Sprawdźmy, jak jest na nosie. No i muszę powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Jest bardzo owocowo, są i tropikalne owoce, ale taka bardzo słodka, dojrzała, prawie że przejrzała, ale jeszcze słodka brzoskwinia. I teraz na pierwszego niucha, nie wiem, czy przez dąb
czy przez moc tej beczki, czy po prostu przez zbożowość, no robi się troszeczkę taki klimat, jaki znam w Glen Scotia. Przypomina mi to Glen Scotia 12, tak troszeczkę na sterydach. Jest bardzo słodko. Mam wanilię, mam crème brûlée, mam bardzo fajny dąb, mam cytrusy, mam owoce tropikalne, ananas papaja, słodki banan. No i jest coś takiego, no jest to zbożowość, jest to słód, ale leciutko robi wrażenie takiego brudu. Nie za mocno, ale bardzo mi się to podoba. Ta whisky ma powyżej 60% alkoholu, 61,8, prawie 62, niech sprawdzę dokładnie. Mamy pełnię lata, co prawda u mnie w pokoju mam około 22-23 stopni, nie jest optymalnie, ale też nie jest za ciepło. I muszę powiedzieć, że jest świetnie ułożona na nosie. Oczywiście czuję, że jest to troszeczkę mocniejsza whisky, chociaż ja wiem, myślę, że przy tych temperaturach whisky, która by miała 48-46%, zachowałaby się dokładnie tak samo. Jest bardzo intensywna, owocowo intensywna, jest słodka, jest miodowa. I mam zarówno te jasne owoce, taką słodką brzoskwinię, jak i owoce tropikalne. No dobra, już się powtarzam. Dobrze, może odłożę ten kieliszek i przejdę teraz na prawą stronę do Indri Drew. Sprawdźmy, jak jest na nosie. To są zupełnie dwa style, zupełnie dwa różne style whisky. Po pierwsze, to powiem tak, na pierwszego niucha, jakbym troszeczkę czuł jakiś perfum, troszeczkę anyżu, bardzo fajne przyprawy. Oczywiście mam te owoce, mam tropikalne owoce, ale to jest tak troszeczkę na innym levelu. No nie wiem, jak to powiedzieć. No czuję, że ta jest delikatniejsza. No nie wiem teraz, czy iść w tym kierunku, że po prostu mam tutaj 4,6% mniej alkoholu, czy po prostu jest lepiej ułożona. Tutaj mam więcej wanilii i więcej samego karmelu, ale ten karmel jest, no jakby to powiedzieć, karmelowo-owocowy. Taki śmietankowo-karmelowo-owocowy. Tutaj czuję i karmel, i śmietanę, i takie kwaśne owoce typu mango, znaczy słodko-kwaśne, typu mango i ananas. I mimo wszystko tutaj mam nieco ciemniejszy klimat. Ta whisky jak gdyby jest troszkę cięższa i ten zapach jakby się trzymał dna kieliszka. Jest intensywnie, ale jest tak gdzieś na dole kieliszka. Teraz jak tak wącham, sporo tropikalnych owoców i, że tak powiem, przejrzałych owoców. Ale jest to bardzo przyjemne. No muszę też przyznać, że ta whisky ma swój specyficzny klimat i mam takie wrażenie, nie sprawdzałem tego, że gdybym dostał tą whisky w blind testingu albo jakąkolwiek inną, przynajmniej z tych whisky, które próbowałem z tej destylarni, to bym odgadł, że to jest Indri. Bo ten słód, ta słodowość, ta zbożowość jest bardzo taka charakterystyczna, taka specyficzna. I tutaj naprawdę w bardzo fajnym wydaniu. No i tutaj bardzo dojrzałe, prawie przejrzałe mango. Jest słodko, ale nie aż tak słodko.
do tego jakaś słodka brzoskwinia, do tego wanilia. No tutaj mam wrażenie, jakbym wąchał coś bardzo gęstego, jakiś taki syrop. Mam wrażenie, że tutaj mam mniej świeżości i ten dąb nie jest tutaj tak obecny jak po lewej stronie. Dobrze. Wrócę do Amrut. Tak, tutaj jest wyraźnie lżej. Tutaj mam bardziej jasno owocowo, bardziej cytrusowo. No i teraz mam na nosie coś takiego ziołowego, jakby eukaliptus, coś takiego świeżego, co chłodzi mój nos. Jest to bardzo przyjemne. No ale muszę przyznać, że alkohol świetnie ukryty, zarówno tutaj, jak i tutaj, a tym bardziej po lewej stronie, kiedy mamy prawie 62% ABV. Dobrze, zanim przejdę do testingu, pozwoliłem sobie nalać również po drugim kieliszku z każdej whisky, gdzie dodałem odrobinę wody, zarówno tutaj, jak i tutaj, i chcę zestawić jeszcze te kieliszki ze sobą. W mojej lewej ręce Amrut z odrobiną wody. No i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze jest tutaj. Mam teraz więcej tropikalnych owoców, jakby mniej brzoskwini, więcej miodu i ta zbożowość, słodowość podeszła troszkę do góry. No i jest tu taki lekki brudek, który mi się bardzo podoba. Dobrze, porównam teraz 2 razy Amrut. No więcej świeżości, więcej tych owoców tutaj. No nie wiem, czy ta wersja z wodą na nosie nie podoba mi się bardziej. Tak, ta wersja bardziej mi podchodzi. No jest tu coś takiego, co przypomina mi Glenskosie 12. No ale nie robiłem takiego porównania. Pierwszy raz, żeby na nosie ta whisky przypominała mi Glenskosie. A czasami właśnie tak wychodzi, spontanicznie potem, podczas nagrywania. No wersja z wodą na nosie podoba mi się bardziej. Dobrze, przejdę teraz na lewo, dokładnie to samo. Wezmę najpierw kieliszek z Indri Drew, gdzie dodałem odrobinę wody. Jacie. No nie wiem, anyż, ale pięknie. Ale sporo anyżu mam teraz. Lukrecję, ale jednocześnie i wanilię. No takie przyprawy do pieczenia. Teraz bardzo fajnie, słód i ta zbożowość jest zupełnie inna niż w Amrut. Kurczę, ale fajnie. Przypomina mi to tak troszeczkę takie namoczone płatki, jak one się nazywają? Hafafloku, to są, kurczę, nie chcę przypomnę. Najwyżej gdzieś tutaj wrzucę tekst. Przecież to jest takie proste, jak się te płatki nazywają. No mam wrażenie, że teraz gdzieś tutaj wyszła fajna, słodka gruszka, mango i słodka gruszka, plus te płatki, plus lukrecja. Teraz ten anyż zniknął, albo przynajmniej poszedł troszeczkę do tyłu. Dobrze. Do lewej ręki wezmę Indri Drew bez dodania wody. No tutaj jest na odwrót.
Nie wiem, ta wydaje mi się teraz lepsza, lepiej ułożona, łagodniejsza, bardziej świeża, bardziej owocowa i podchodzi mi na nosie bardziej. To znaczy, ta z wodą podoba mi się, jest taka inna. No jakieś perfumy też tutaj mam. Normalnie mam tu jakieś perfumy. Oczywiście delikatne i bardzo przyjemne. Ale wersja bez wody podchodzi mi bardziej. Dobrze, odłożę te kieliszki. Dość dużo było teraz tego niuchania. Przejdźmy teraz do testingu i sprawdźmy, jak smakuje Amrut. Mam wersję bez wody. Sprawdźmy, jak jest na języku. Owocowa bomba, owocowa bomba. Mnóstwo owoców, jasnych owoców, słodka brzoskwinia, tropikalne owoce, banan, ananas, papaja, melon, wanilia, budyń waniliowy. Mam troszkę przypraw. Jest troszeczkę dębu. Mam tutaj gałkę muszkatałową. Mam troszeczkę imbiru i białego pieprzu. Bardzo przyjemnie, bardzo słodko, bardzo owocowo, a w tej chwili fajnie rozgrzewa. 62%, no poczułem troszeczkę alkohol, poczułem, że tutaj jest więcej niż 46%, o ile na nosie powiedziałbym, że tego nie czułem i że jest super ukryty ten alkohol, ułożony. Dalej twierdzę, że alkohol jest super ułożony, niemniej poczułem, że to jest whisky, która ma więcej niż 50% ABV. Ale bardzo dobrze się pije, fajnie wchodzi. Troszeczkę wytrawniej ku finiszowi, ale dalej mam posmak tych owoców, tropikalnych owoców, tej słodkiej brzoskwini, troszeczkę słodowości i miód. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Finish jest dłuższy. Dobrze, zanim przejdę do Indrii, chciałbym jeszcze skosztować wersji Amruta z odrobiną wody. To jest ta wersja, która na nosie podeszła mi bardziej. Ok, to tutaj na języku stanowczo więcej tanin, stanowczo więcej dębu, zbożowości. I tutaj ten słód i ta zbożowość nie podchodzi mi tak bardzo jak w wersji bez wody. Jest bardziej wytrawna. Tutaj te tropikalne owoce, teraz jakby troszeczkę w tle, na pierwszym planie jednak taniny i dąb. No muszę powiedzieć, ta wersja z wodą na nosie lepiej, na języku niekoniecznie, mówiąc delikatnie. To jednak wersja bez wody podchodzi mi bardziej. Tam miałem troszeczkę, że tak powiem, więcej ostrości tego imbiru od alkoholu, ale tutaj teraz mam sporo tanin. Nie jest źle, ale najprzyjemniej też nie jest. Dobrze, zrobię teraz tak, że przepłukam sobie usta, zrobię malutki resecik i pójdę na prawo. Dobrze, jestem z powrotem. Idę na prawą stronę. W mojej prawej ręce, na prawej stronie, mam Indri Drew. Sprawdzę, jak smakuje ta whisky bez wody. Kurczę, tu jest fajnie. To znaczy nie, że tu nie było fajnie. Jest fajnie, jest inaczej. Na języku jest lepiej ułożona niż Amrut. Ten dąb troszkę inaczej się rozkłada.
Jakby cały ciężar tej whisky się zupełnie inaczej rozkłada, robi wrażenie lżejszej. No tutaj też mamy bombę owocową, ale troszeczkę w innym stylu niż tutaj. Tutaj powiedziałbym, że mamy bardzo dojrzałe mango, mamy bardzo dojrzałego banana, troszeczkę dojrzałego ananasa i czerwoną pomarańczę. I idzie to wszystko w tą stronę. Do tego karmel, ale ten karmel jest taki słodki i leciutko kwaśny. Ten dąb rozchodzi się inaczej, ma mniej imbiru niż tutaj, troszeczkę przypraw tutaj, powiedziałbym bardziej, że cynamon. I to, co odbierałem na nosie, jak jakieś perfumy, jest bardzo przyjemne na języku. To już nie są perfumy, ale bardzo fajne przyprawy, coś takiego egzotycznego, pozytywnego. Ten słód, który w tej chwili czuję na nosie, ta zbożowość, ona jest zupełnie inna niż amrut, ale tej zbożowości nie wyczułem teraz na języku. Dobrze, może przejdę od razu do kieliszka, gdzie dodałem odrobinę wody do Indri Drew. Może będę miał teraz, że tak powiem, inną odsłonę tej whisky i zobaczę również inne jej aspekty. Kurczę, jak mi się podoba, jak ona pachnie. Nie wiem, czy to mówiłem. Wiem, powinienem skosztować te whisky, ale powiem to teraz. Słuchajcie, mamy pełnię lata, na zewnątrz 30 stopni, w domu oczywiście trochę chłodniej, ale też ciepło i piję whisky, które są zabutelkowane w CS-ach. I ja muszę przyznać wszystkim tym wypustom, które dotychczas skosztowałem z tych destylarni, że one się świetnie, no dobra, to jest nie po polsku, że bardzo fajnie wchodzą latem, że dobrze się je pije latem. Naprawdę, temperatura, że tak powiem, im nie przeszkadza. No są whisky, które w wysokiej temperaturze no nie są tak dobre, mówiąc delikatnie, jak jesienią czy zimą, czy nawet wiosną. I są whisky, których raczej unikam latem. No nie wiem, czy są takie. No dobrze, zostawmy to. Ale jeśli chodzi o te wypusty, ja nie wiem, jak oni to robią, no ale po prostu jest świetnie. No uważam jak najbardziej, że są to whisky na lato. No nie chcę powiedzieć, że nie można ich pić zimą czy jesienią. Absolutnie nie o to mi chodzi. No ale myślę, że mnie rozumiecie. Dobra, wracam do testingu. W mojej ręce mam Indri Drew, wersję z odrobiną wody. Kurczę, no co za zapach. No co za zapach. Dobrze, skosztuję teraz tej whisky. Fajnie jest, dobrze jest. Bardzo fajnie wchodzi. Ta zbożowość, słodowość, ona jest inna. Ona jest inna niż w szkockiej whisky. Jest taka hinduska. Ale bardzo fajnie. Robi to taki efekt naprawdę czegoś egzotycznego, czegoś tropikalnego, czegoś bardzo dobrego. Mnóstwo mango, papaja, również banan, troszkę wanilii, ale i ta czerwona pomarańcza, plus przyprawy. Świetnie, świetnie, świetnie. Aż już zapomniałem, jak smakuje ta whisky bez wody, ale muszę powiedzieć tak, o ile się nie mylę. Amrut bez dodania wody na nosie podchodził mi mniej niż amrut z odrobiną wody, ale na języku było odwrotnie. Ten amrut bez wody wypadł lepiej. Tutaj znowu Indri bez dodania wody, lepsza na nosie, nie, że ta jest zła, ale ta podchodzi mi bardziej, ale na języku tu jest świetnie. No chyba, że już zapomniałem, jak tamta smakuje. Bardzo dobrze, świetnie, naprawdę można tutaj fajnie grać z wodą, czyli dodajemy troszkę wody, jest troszkę delikatniejsza, ale dalej super, owocowa bomba. Kurczę, co tu jest? Poza tym anyżem. Dobra, no trochę cynamonu, no dobra, takie oczywiste rzeczy. Tu coś jeszcze jest,
czego nie potrafię nazwać. Naprawdę liczę na Waszą pomoc. Proszę, napiszcie mi o tym w komentarzu, co Wy tutaj jeszcze czujecie. Dobrze. Wezmę teraz Indrii bez dodania wody i skosztuję. Kurczę, jest świetnie. Tu jest świetnie. Oj, jak ona się pięknie rozchodzi. Tak jakby eksplodowała taka owocowa bomba i rozchodzi się po całych ustach, po podniebieniu, po języku, z przodu do tyłu, na boki. Pięknie. Jest przyjemnie słodko, ale jednocześnie i wytrawnie. Jest tu bardzo fajny dąb. Jest troszeczkę tanin, ale tak tylko minimalnie, żeby zaznaczyć, że w ogóle ta whisky była leżakowana w jakichś beczkach z dębu. Dębowych beczkach, przepraszam. Fajna słodowość. O ile na nosie czuć, że to jest inny słód, inna zbożowość niż na przykład whisky szkockie, no na języku już tak nie do końca. Świetna, świetna whisky, świetnie ułożona, świetnie się pije, świetnie wchodzi. Dobrze, zrobię jeszcze jednego łyka, teraz Amruta, żeby zestawić je ze sobą bezpośrednio. Tym razem nie będę pukał ust wodą. Ale tutaj taki jasny karmel, crème brûlée, wanilia. Ja cię smolę, jak ta whisky pachnie. To jest piękne, to jest piękne. Troszkę więcej alkoholu. Teraz czuję, że ta whisky jest nieco mocniejsza. Nie wiem, czy naprawdę to jest kwestia tych 4,6% ABV, czy kwestia tego, że jednak tutaj ten alkohol jest lepiej ułożony. I ona ma taki charakter trochę oldschoolowy. O ile tutaj możemy powiedzieć, że Indri to jest takie modern, takie nowoczesne whisky, no mi się to kojarzy pozytywnie. Mi się to od razu kojarzy z nowym Lowlands, który uwielbiam, który kocham. No dobra, zostawmy, to jest inny temat. Tu jest tak oldschoolowo. Dobrze, skosztuję Amrut. Ok, ok. Jest inaczej. Jest fajnie, jest dobrze, ale nie jest moim zdaniem tak fajnie jak tutaj. Więcej przypraw, więcej tanin. No dobra, no dobra. Też jest fajnie ułożona. Rozchodzi się zupełnie inaczej. O ile tutaj, jak gdyby mam taką bombę owocową, czujesz wszystko na środku i potem się to powoli rozchodzi, to tutaj jak gdyby ten środek jest pusty i raczej odwrotnie. Czujesz wszystko na końcówkach, tutaj z przodu, gdzieś po bokach. Dopiero potem jak gdyby wraca to troszeczkę do środka, ale nie tak mocno. Ten środek jak gdyby jest troszeczkę pusty tutaj. Ta według mnie jest pełniejsza, bardziej oleista, bardziej kompleksowa. Ta jest bardzo dobra, nie chcę powiedzieć, że jest zła, absolutnie nie. Słuchajcie, mam tutaj naprawdę dwie dobre whisky, dwóch dobrych przedstawicieli swoich destylarni. Jak najbardziej, słuchajcie, jak najbardziej cena, jakość za te CS-y jak najbardziej gra. 55 euro, 60 euro za taką whisky, no dobrze, możemy powiedzieć, że są to whisky bez deklaracji wieku, ale nie mam zamiaru się powtarzać na temat Angel Share, na temat podatku od aniołów. Skoro oni mają podatek od aniołów 10 do 12% rocznie, to ile by ta whisky musiała kosztować, jak miała 15 lat? Ile by z niej zostało w beczce? Dobra, to jest zupełnie inny, odrębny temat. Niemniej, są to whisky bez deklaracji wieku. Absolutnie, ani w tej nie odczuwam młodości destylatu.
Absolutnie nie odczuwam, że są to młode whisky. Alkohol jak najbardziej fajnie ułożony, zarówno tutaj, jak i tutaj. Tutaj nieco bardziej. Być może jest to kwestia tych 4,6% ABV, ale myślę, że jest to kwestia też i beczek. I mam wrażenie, że tutaj beczki zrobiły większą robotę niż tutaj. Ta jest świetna plus, moim zdaniem. Obydwie whisky polecam, naprawdę polecam. W tej cenie jak najbardziej i jak najbardziej na lato. A jeśli komuś jest za dużo tego alkoholu, zawsze może dodać odrobinę wody, ale moim zdaniem Indri współpracuje lepiej z wodą niż Amrut. Myślę, że już mogę podać werdykt, ale zanim to zrobię, jednak skosztuję odrobinę jeszcze tutaj. Tak, moim zdaniem Indri Drew wygrywa ten pojedynek. Tym razem nie będzie remisu, jest tutaj punkt dla Indri, więc ostatecznie 3-2 dla Indri. Jest to oczywiście moje subiektywne zdanie, nie chcę powiedzieć, że Amrut jest tutaj gorszy, absolutnie nie. Patrzę na to, jak ja odbieram, patrzę na to, co mi dają i muszę powiedzieć, że ta whisky po prawej stronie daje mi więcej radochy, ta whisky po prawej stronie otwiera jakieś nowe horyzonty i jest jakimś takim nowum dla mnie. Tutaj znowu mam coś takiego bardziej oldschoolowego, co przypomina bardziej szkocką whisky niż Indri. No i mogę sobie wyobrazić, że niektórym spośród Was ta whisky podejdzie bardziej. Niemniej, tutaj dzisiaj, moim zdaniem, Indri wypada lepiej. Tak, że jeśli chodzi o rundę trzecią i wynik, to Indri 3, Amrut 2. No chyba, że jakiś prezydent do mnie zadzwoni, że mam zmienić wynik, to wtedy to przemyślę. Niemniej, przejdźmy do podsumowania. Dzisiaj runda trzecia, kiedy zmierzyły się ze sobą dwa CS-y, whisky zabutelkowane w mocy beczki. Obydwie whisky bez filtracji na zimno, obydwie whisky bez barwników. Świetnie ułożony alkohol, są to whisky bez deklaracji wieku, ale absolutnie nie czuję tutaj młodości tego alkoholu. Obie whisky są bardzo dobre. Obie whisky są pijalne i nadają się na lato, pomimo tego, że mają prawie 60% ABV. Są bardzo owocowe, mamy mnóstwo tropikalnych owoców, jasnych owoców, fajną słodowość, troszeczkę przypraw, troszeczkę rozgrzewają, a dlaczego by nie? W końcu mają te 60% i mają prawo troszeczkę rozgrzewać. Niemniej świetne whisky także i na lato. Czy polecam obydwa wypusty? Polecam jak najbardziej. Uważam, że są to whisky, których warto skosztować. Czy to jest i też ostatnia runda i koniec pojedynku, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Jeśli macie jakieś propozycje dla mnie, jakie whisky z tych destylarni miałbym ze sobą jeszcze zestawić, aby je porównać, jestem naprawdę na to otwarty. Niemniej, stan dzisiaj 3-2. Indri wygrywa. No i mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy, że mnie wspieracie, że podbijacie moje filmy, że piszecie komentarze i że dajecie lajki. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!